Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdistriget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdistriget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Panie kierowniku. 5, 3, 2, 1, 0. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak ze studia, bardzo na żywo z Torunia. Kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom, słuchaczom. Wspaniale, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Dzień drugi pierwszych regionalnych zawodów w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw się rozpoczął, ale tak naprawdę nie o poranku, drodzy Państwo, bo zawody trwały już od bardzo późnych godzin wieczornych. Nocne ćwiczenia, nocne scenariusze się odbyły. Niebawem, już za pewnie kilkanaście godzin fotorelacja, wideo, zdjęcia, które przygotował dla Państwa Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio, który oczywiście realizuje dzisiejszą audycję, a wydawcą tego wejścia, tego spotkania jest sekretarz redakcji NT Live, pani Jagoda Nowak. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, że są dzisiaj z nami. Wspaniale, że czuwacie nad nami. Światła, kamery, dźwięk, to wszystko nie może się zadziać bez takich fachowców. Ale jest z nami dzisiaj, drodzy Państwo, również wielki fachowiec pod wieloma względami. Człowiek orkiestra, by ktoś powiedział, koordynator zawodów, bez którego nie. Gdyby był ktoś inny, też by się udało, ale nie wiadomo, czy tak dobrze. Na podsumowanie z pewnością przyjdzie czas, ale już teraz można powiedzieć, że po tym, co żeśmy zauważyli wczoraj, dzisiaj i w nocy, już to wydarzenie zasługuje na słowa pochwały, które kierujemy do pana magistra Karola Wojczaka, który jest dzisiaj z nami z Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala imienia Rydygiera w Toruniu. Dzień dobry, Karolu, cześć. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku, dziękuję za zaproszenie. Jak się czuje człowiek, który spał godzinę i 5 minut? Całkiem dobrze, cały czas na emocjach, także napęd jest jeszcze wzmożony. Na pewno tylko na emocjach, czy mnóstwo kawy i coś tam jeszcze? Bo wiesz, medyk różne zna metody. Kawa jest nieodzownym elementem każdego medyka, także dobry medyk, dobra kawa, pozdrawiam Michała Nowaka i 2 dopie o 4:30. Okej. Powiedz mi, Karol, no bo w tym momencie żeśmy sobie rozmawiali poza anteną, że powiedziałeś, wow, mega przedsięwzięcie, duży projekt, dużo się dzieje, mnóstwo wątków. Po co ci to było? Po co nam to było? To było chyba potrzebne całemu środowisku, jeżeli chodzi o Kujawy i Pomorze i o województwo kujawsko-pomorskie. Myślę, że tak naprawdę jest to zaczynek czy początek do kontynuowania pewnego etapu, jeżeli chodzi o rozwój doskonałości umiejętności ratowników medycznych. Tak jak pani dyrektor wczoraj wspomniała, naszego szpitala, to jest taka platforma wymiany doświadczeń. Tak? Mamy tutaj cały przekrój kraju, 35 załóg ratownictwa medycznego, więc myślę, że przede wszystkim dla rozwoju i dla dobra pacjenta, bo na pewno pacjenci, jak te błędy wychwycimy, a już są, wiemy jakie i będziemy dzisiaj na omówieniu rozmawiać zadań, więc przekażemy i na pewno myślę, że dla dobra pacjenta takie dobre podsumowanie. Czyli to był cel, który wam przyświecał, żeby przygotować te ćwiczenia, te mistrzostwa, przepraszam bardzo, a gdybyśmy mogli rozłożyć to całe wydarzenie na czynniki pierwsze. Od pomysł padł, bo powiedzieliśmy, że to taka biała plama, żeby nie użyć czarnej na mapie Polski, że tutaj to nie było zagospodarowane, to mi nam tłumaczyłeś. No i jak powstał ten pomysł, to jak żeście się do tego zabrali, ewentualnie jakbyś mógł podsumować, jakby odnieść się krok po kroku, na jakie etapy było to rozłożone, od pomysłu do realizacji. Krok po kroku, tak naprawdę początek miał miejsce gdzieś tam w głowie, no i dalej ruszyliśmy
takich spraw organizacyjnych, pisania pism, jeżeli chodzi o zgody, tak, i tutaj bardzo chciałbym podziękować Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego, pani dr Małgorzacie Popławskiej i całemu zarządowi, który wyraził oczywiście zgodę. Wczoraj pani doktor mówiła na ten temat na rozpoczęciu mistrzostw, tak. Następnie zgodę oczywiście wcześniej pani dyrektor szpitala, wszystkich koordynatorów na miejscu, no i zebranie ekipy ludzi, którzy zgodziliby się pomóc w tym przedsięwzięciu. Czy to jest bardzo trudno pozyskać te wszystkie formalne zgody poza panią doktor Popławską, poza panią prezes Związku Zawodowego Pracodawców, ale też pani dyrektor Sobczak, cała dyrekcja szpitala zespolonego? Czy to są rzeczy, które trwają bardzo długo i są bardzo mozolne? Czy akurat ta część przygotowań idzie dosyć sprawnie i szybko, bo na co dzień z sobą współpracujecie i jest pełna współpraca i otwartość? Tylko szczerze, nie? Pani dyrektor dzisiaj nas nie słyszy. Pozdrawiamy. Szczerze, to na pewno każdy z nas jest obciążony dużą ilością obowiązków, tak? Więc też trzeba się wpisać w pewne harmonogramy i trzymać terminów. Dotrzymaliśmy tego, udało się, uchwała związku i zaczęliśmy działać. Które z tych przygotowań formalnych były najtrudniejsze dla Was? Które wymagało największego przygotowania, największych przedsięwzięć związanych z, no właśnie, z taką biurokracją, z taką administracją, która no bardzo często powoduje to, że no organizatorzy pewnych wydarzeń, pewnych tutaj mistrzostw, konferencji, sympozjów mówią, nie biorę się za to, bo jednak administracyjnie to jest zbyt duży kolos. Było coś takiego, czy raczej poszło wszystko gładko? I oczywiście były trudności pewne, tak, na pewnych pułapach i etapach. Nie chciałbym dookreślać obszarów i cedować może na jakiś konkretny, bo nie było takiego mocnego obszaru, z którym byśmy sobie nie poradzili, ale może dlatego, że sam z kolegami, z Michałem Nowakiem jeździliśmy na zawody w ratownictwie medycznym, też wiedzieliśmy, jak pewne tematy pozałatwiać. Może takim newralgicznym obszarem są też sędziowie, którzy no, muszą spełnić pewne wymagania, czyli musi być to instruktor PHTLS-u, ALS-u według RC, czy też PALS-u, tak, czy innych, czy TES, czy TES-3, także no, wiadomo, że to jest grupa osób, która również ma swoje harmonogramy, jak wiecie, znacie ich doskonale, czy Robert Jędrych, czy pan doktor Tomasz Sanak, czy Marcin Krupa, czy Michał Nowak, każdy ma swoje życie i dograć tutaj tematy po zakończeniu roku szkolnego w Polsce pod sędziowanie zawodów, które trwają tak naprawdę odwróconą dobę lub 2 doby, no to nie jest lada zadanie. 2 czy 3 sędziów się wycofało w ostatnim momencie, ale mieliśmy już plan awaryjny. Zawsze przy takim wydarzeniu musi być plan B i plan C, to jest konieczne. I przede wszystkim ludzie, którzy będą w tym realizowaniu tego planu wspierać. Są już nasi widzowie i słuchacze, ale też prelegenci dnia wczorajszego. Pan Mateusz Komza. Cześć Mateusz, mamy nadzieję, że dotarłeś bezpiecznie do domu. Dzień dobry, gratuluję świetnego wydarzenia, przygotowania tego spotkania wczorajszego i całego przebiegu. Jędrzej Smokowski napisał, jest i sprawca całego zamieszania, jest i Wiktor Kotwica, Bartek Zimoch pozdrawia bardzo serdecznie z hashtagiem NTLive, stary zawodnik, tutaj środowisko akademickie, środowisko zawodowe nasze ze Szczecina, jest z nami również SPZOS Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Wczoraj mieliśmy okazję wysłuchać w panelu edukacyjnym wystąpienia pana profesora Akademii Śląskiej, dyrektora Sosnowieckiego Pogotowia, doktora Klaudiusza Nadolnego. Dzisiaj też gdzieś wędrował. Machamy do pana profesora. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Międzynarodowe Mistrzostwa Zimowe w ratownictwie medycznym również nas pozdrawiają, czyli widzimy, że to, co się teraz dzieje dookoła nas, to, co się wytworzyła taka dobra atmosfera, ale też taka narracja na podstawie tego, co mówiła pani wczoraj prezes, tych 70 różnych wydarzeń związanych z regionalnymi mistrzostwami, tworzy pewną nieodzowną część ratownictwa medycznego w Polsce. Tak, zgodzę się oczywiście z każdym tym słowem. Uważam, że to jest taka tak naprawdę rodzina ratownicza, drogi Jacku, drodzy państwo, i należy pielęgnować te kontakty. Część osób znamy, tak jak tutaj pan profesor Akademii Śląskiej, pan Klaudiusz Nadolny nas wsparł, czy pan Mateusz
Komza, czy pani Paulina Bielska, czy pani Dorota Ladowska, no to są osoby, do których można zawsze zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Może dlatego też, że się znamy od lat i staramy się wspierać, ale każdy też zna swoje pewne miejsce, może nie w szeregu, ale szanujemy się. Kiedy wczoraj konferencjer, przypomnij mi nazwisko pan. Piotr Olszowski, Panie pozdrawiamy Piotrze, Radiogram. dzięki za współpracę, rewelacyjne poprowadzenie. Kiedy czytał całą listę wszystkich zespołów, które przyjechały i jeszcze dodawał na końcu, były update, to Tak jest. zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo ludzie z całej Polski i od Zgorzelca, Żywca, Lublin, Olsztyn, Łódź, Pomorze, Łódź, wow. Kraków, Sosnowiec, Tylu Garwolin. ekipom się chciało po prostu ruszyć swoje ratownicze tyłki, żeby przyjechać i zmierzyć się, poddać zewnętrznej ocenie niezależnych sędziów, bo to należy podkreślić. Tak. To jest imponujące, prawda? Należą się brawa dla tych ludzi. Wielkie brawa, tak naprawdę już ten taki, powiedzmy, zwrot, tą zwrotkę, ten może backup, może też nie. Otrzymaliśmy już taką informację po pierwszym zdarzeniu, po pierwszym wydarzeniu. To już mogę powiedzieć, że to była resuscytacja krążeniowo-oddechowa w pewnej formie, 4H, 4T, wykluczenie pewnych elementów hipoglikemii, w zatrzymaniu krążenia. W danym momencie też doszło do bóli w klatce piersiowej u drugiego uczestnika tego zdarzenia, ale otrzymaliśmy informację, że fajne zdarzenia, rozbiło to zespół, ale nie było jakichś większych podgrywek, niż szukaliście czegoś i to, co też mówią sędziowie, tak, czyli może nie super łatwe zadania, niemniej jednak takie, gdzie można popracować normalnie. I tutaj Cię zaskoczę, wczoraj, kiedy przechodziliśmy się pięknymi ulicami rozświetlonego Torunia przy bulwarze Wiślańskim, widzieliśmy ten scenariusz, widzieliśmy zespoły. Tutaj pozdrowienia dla kilku z nich, kilku osób. Nie chcemy mówić dokładnie kogo, żeby nie było, że kogoś rywalizujemy, ale rozmawialiśmy z kilkoma zespołami, rozmawialiśmy również z sędzią głównym zawodów, panem doktorem Tomaszem Sanakiem i widzieliśmy ten tak zwany case, podwójne zatrzymanie i faktycznie tam było trochę, trzeba było popracować z tą glikemią u pacjenta i te nastawienia, i to zatrzymanie, i to AED. Naprawdę fajny przypadek, chociaż bardzo nieczęsty, aczkolwiek Tomasz powiedział, że to się przytrafiło ratownikom toruńskim. Nie wiem, czy toruńskim. Albo którymś... Tego zdarzenia nie znam, ale znam zdarzenie z Polski, gdzie... Czy właśnie tym, którzy gdzieś to widzieli. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, czy też Ochotniczej Straży, już nie pamiętam, resuscytował i też doszło do zatrzymania krążenia akurat w tym zdarzeniu. Niemniej jednak, cała oprawa dotycząca Starego Miasta, tak. Jeszcze raz podziękowania dla pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego i pana prezydenta Pawła Ogulewskiego miasta Torunia, tak, który wyraził zgodę, tak, na te elementy. Takie zamieszanie mu się działo po nocach. W centrum miasta, przy hotelu, tak, przy samym murze, też pan dyrektor hotelu 1123 wyraził zgodę, więc tych zgód kilka było. No to zdarzenie, te nagłe zatrzymania krążenia, jak wiemy, około 100 zatrzymań krążenia co dobę w Polsce, więc nie tak rzadko te rzeczy się zdarzają. Także no, może nie takie proste, ale do popracowania i tutaj chylę czoła. Paulina Bielska i Tomasz Sanak, Krzysztof Jurołajć, Jarek Jaroszewski, sędziowie tutaj główni. Jeżeli kogoś nie wyczytałem, to przepraszam. Maciej Sip, sędzia odwoławczy, który dużą pracę włożył również w to zadanie. Michał Nowak, który był też współtwórcą tego zadania i kartocen, tak, Michał Kuca, więc wszystkim po prostu dziękuję za ten wkład. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całbecki, z którym mieliśmy, drodzy Państwo, wczoraj okazję porozmawiać. Przemiły pan, naprawdę odnosił się do ratowników, do ratownictwa medycznego z wielkim szacunkiem, za co panu też bardzo dziękuję. Już mówiłem, że za to chcieństwo też się należą panu podziękowania. Prezydent miasta Torunia, pan Paweł Gulewski, współpraca z NFZ-em oddziału kujawsko-pomorskiego, to te firmy, te instytucje najważniejsze, no ale za nami, za naszymi plecami logotypy wszystkich firm, instytucji, biznesu, wsparcia, mediów, bez których to wydarzenie mogłoby się nie odbyć tak jak do końca. Ale pani dyrektor wczoraj nas zapewniała, że budżet szpitala jest na tyle w tym momencie dobrze usytuowany, że można było sobie pozwolić na taką inwestycję, ale bez strategicznych sponsorów czy partnerów byłoby to na pewno trudniejsze.
Tak, na pewno, począwszy od tych instytucji państwowych, poprzez firmę WAS, firmę Marzena Total-Ciszak, czy też RNB, wszystkie te instytucje dotyczące auto Mercedes-Benz Autofreli, który dowoził naszych serdecznych gości, Rescue Line, wsparcie również uczelni, tak, Powiślańska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gros firm, które się zaangażowało. Na temat budżetu szpitala nie mam rozeznania. Słowa pani dyrektor. Tak, to w moich kompetencjach, więc jeżeli chodzi o ten budżet zawodów, na pewno samych wpłat zawodników i formy tych wpłat, ona była na pewnym pułapie. Nie udałoby się utrzymać pewnego poziomu i zarówno hoteli, wyżywienia, przewozów, jak i pewnych ograniczeń bezpieczeństwa. Trwają jeszcze zadania, więc wykluczę Tak jest. odpukaniem zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad tymi zadaniami. Potwierdzam, drodzy Państwo, zostaliśmy między innymi my również jako redakcja NT Live i Nuri Striget i Luca Artist Studio ugoszczeni naprawdę po królewsku, zarówno tutaj w tej sali konferencyjnej, już wczoraj dziękowaliśmy pani kierownik za to piękne przyjęcie, ale hotel, wspaniała obsługa, wysoki poziom, wysoka jakość świadczonych usług, ale przede wszystkim świetne jedzenie i bardzo uśmiechnięta obsługa, za co też jestem bardzo wdzięczny, że nas tak przyjąłeś i żeś się nami tak zaopiekował, jak w domu, tak więc to jest też duże słowa uznania dla ciebie i dla zespołu. Dziękujemy za te słowa, ale to jest zasługa całego tak naprawdę i zarządu, i wszystkich pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolnego, który się zaangażował. Jedna osoba nie podźwignęłaby takiego tematu, bez szans. Jesteś koordynatorem tych ćwiczeń, więc naturalnie te podziękowania czy uwaga w tym momencie kamer i świateł pada na ciebie, bo jednak taka rola została tobie przyznana. Ale jestem przekonany, że poniesiesz to dalej, co świadczy tylko i wyłącznie o twojej pokorze i profesjonalizmie, za co też jestem wdzięczny. Gdybyśmy mogli powiedzieć o tym, co się wydarzyło wczoraj, w 2 zdaniach, 3 zdaniach, relacjonując to, co widzieliśmy w internecie, to, co było pokazane w relacji, to jedno, ale jakbyś mógł się odnieść, co było dla ciebie takie kluczowe i najważniejsze, to przemówienia VIP-ów, to panele edukacyjne, co dla ciebie osobiście jako ratownika, osoby zajmujące się administracyjnie też systemem było najważniejsze, czy najbardziej atrakcyjne? Myślę, że każdy element tutaj, nie chciałbym nikogo wyróżniać, od pani prezes Popławskiej poprzez oczywiście panią dyrektor Sobczak, czy poprzez pana marszałka województwa, wszystkich VIP-ów, przedstawicieli, każdy tutaj 5 groszy, jeżeli tak można kolokwialnie nazwać, było bardzo ważne i każdy gra tutaj swoją rolę i swoje zadanie tak naprawdę. My jesteśmy od tego z Michałem Borowczykiem, z Michałem Nowakiem, bez których tego tematu by tutaj nie było, do spięcia pewnych rzeczy, troszkę na niższym szczeblu. Oczywiście koordynacji, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o ćwiczenia, tą sferę medyczną, bo w tym się dobrze czujemy, tym jesteśmy specjalistami, pracujemy od 15 do 20 kilku lat pracy, tak jak Rafał Marchelek na przykład, który też dzisiaj po nieprzespanej nocy jeszcze jest na kolejnych zadaniach. Są to osoby, na które można po prostu liczyć i bez tego personelu, bez kolegów, bez znajomych nie dalibyśmy rady. Czy mógłbyś odnieść się do dzisiejszego dnia, to co się dzieje teraz i to co się dzisiaj wydarzy w godzinach popołudniowych i czym jutrzejsze przedpołudnie czym jutrzejsze popołudnie zamkniemy mistrzostwa? To co dzisiaj? Tak, to co się dzieje dzisiaj, to oczywiście nie mogę dookreślić, bo trwają jeszcze zadania do godziny 16. Jest to zadanie zlokalizowane w miejscowości Olek i też podziękowania dla pana nadleśniczego oraz firmy Pern, która udzieliła część strategii, gdzie mogliśmy postawić, strategii kolejowej, gdzie mogliśmy postawić szynobus i tam jest to wydarzenie w lesie, gdzie troszeczkę utrudnione raz, że warunki leśne, 2, że nie wiedzieliśmy jaka będzie pogoda, tak, bo wiemy, że też latem mamy grad, burze, inne sprawy. 3 to jest łączność, tak, przy tym zdarzeniu. Drugie zdarzenie jest u naszego sponsora, jednego z głównych sponsorów, czyli w firmie WAS. Tam też możliwość zwiedzania tej fabryki przez VIP-ów oraz przez zawodników też. Te 2 zadania jeszcze trwają. Pozostałe 4 zadania były wykonane wczoraj, natomiast jutro, dzisiaj zakończenie i rozdanie nagród, a jutro jeszcze taki program merytoryczny, gdzie porozmawiamy sobie o
awarii systemu SWD, co zrobić gdyby, bo wiemy, że pewne procedury zostały wdrożone, gdyby ta awaria, mowa tutaj głównie o łączach, tak, internetowych i łączach związanych z SWD-PRM się wydarzyła, a niestety ta zastępowalność przerodziła się raczej w teraźniejszość niż postępowanie przy awarii. Mhm. Chcemy o tym powiedzieć. No bo to są takie złośliwości rzeczy martwych, elektronika, cyfrowe rozwiązania, ale niestety hybrydowe konflikty za wschodnią granicą powodują to, że nagle ten system SWD może się nam wysypać, wykrzaczyć, przepraszam Tak za jest. kolokwializm, no i co wtedy, prawda? I o tym opowie pan magister Michał Borowczyk, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i dyspozytor główny dyspozytorni medycznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ja natomiast krótko postaram się przedstawić zakres użyteczności. To już kiedyś rozmawialiśmy na temat AED w przestrzeni publicznej Tak. i wczoraj na jednym z zadań to AED zostało właśnie użyte. Widzieliśmy to urządzenie. I zapewniam Państwa, obojętnie jakie by to byłoby marki, koloru, producenta, najważniejsze, żeby było, żebyśmy mieli świadomość, jak je użyć, żebyśmy mieli świadomość, że jest tak bardzo potrzebne, bo jak wiemy, z każdą kolejną minutą umiera mnóstwo cennego czasu, który moglibyśmy uratować dla naszych pacjentów. Wczoraj po części edukacyjnej, po części tego panelu, bo i był pan doktor Tomasz Sanak, i był pan profesor Nadolny, był kolega, który mówił o kartach zgonu, była duża dyskusja, bardzo ciekawa dyskusja, która spowodowała, no, może niewiele kontrowersji, ale wiele przemyśleń i uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. To było bardzo cenne. Też dziękowałem wszystkim zaangażowanym w tę rozmowę, w to, że to było takie aktywne. Ale gdybyś mógł się odnieść do tej ostatniej części. Część ostatnia była poświęcona odprawie wszystkich zespołów. Zbriefowaliście się. Dlaczego to jest takie ważne z punktu widzenia zawodów? Przedstawiliście tam zasady, bezpieczeństwo, metody oceniania. To tak trzeba dużo czasu na to spędzić, żeby co? Żeby uniknąć konfliktów, żeby uniknąć niespotykanych jakichś niedobrych sytuacji? Dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że to wynika w dużej mierze nie tyle z procesu odwoławczego, bo jak ktoś powiedział, zawsze można zrobić tak regulamin, żeby ktoś wpłacił pewne wadium, którego nie jest w stanie przekroczyć. Chociaż takich pieniędzy pewnie nie ma. Ale z drugiej strony pomyśleliśmy sobie, że jeżeli szanujemy się, jesteśmy drużyną ratowniczą w całym kraju, to mamy możliwość porozmawiania i ustalenia pewnych warunków przed zadaniami. Tak? Nie chcemy, żeby komuś się stała krzywda i to bezpieczeństwo zostało zachowane od założenia węflonu poprzez intubację dotchawiczą, defibrylację i inne te elementy. Natomiast pytania były różne, dotyczące i usprzętowienia, i wykorzystania tego sprzętu, co zrobić, gdy nie mam, jak mam. Fair Play, czyli Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, która udzieliła z butli tlenowej drugiej załodze, za co dziękuję, tak, bo o to chodzi. Sam jeździłem, sam wiedziałem, jak to jest, jak to wygląda, ktoś może zapomnieć jakiegoś elementu, więc należy się wspierać. Fajnie, bo większość zespołów nie zapomniało, że to nie jest tylko rywalizacja, ale również takie wsparcie. Po co ten brief, po co sędzia odwoławczy, to oczywiście i sędzia główny regulamin, to jest raz. Chcemy, żeby te zadania zostały ocenione w pełni profesjonalnie, merytorycznie oraz żeby była pełna transparentność, tak, żeby nie było zarzutów, że coś się wydarzyło nie takiego. Oczywiście pewnie błędów nie wykluczymy wszystkich, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi, niemniej jednak dążmy jednak do doskonałości i tak, żeby te zadania były w pełni realne i w pełni transparentne dla wszystkich. Często w naszej pracy ratowników medycznych, tych frontalnych, w ZRM-ach towarzyszą obywatele, ludzie, którzy przychodząc na chodniku, na ulicy, przejeżdżając, wyciągają telefon, nagrywają naszą pracę albo z zaciekawieniem patrzą, co tam z tym człowiekiem umierającym się dzieje. Pojawiły się też wczoraj osoby, które obserwowały ćwiczenia i gdyby było pytanie, czy ratownicy podawali leki, czy ratownicy zakładali węflon, czy ratownicy wykorzystywali metody, które ewidentnie z punktu widzenia prawnego i medycznego podlegają pod takie, a nie inne kompetencje, czy tak się działo? Były podawane prawdziwe preparaty leków, płynów, powłoki skórne były przełamywane, że się tak wyrażę? Nie było ani przerywania, ani przecięcia powłok skórnych, chyba że dzisiaj coś się wydarzyło w formie bardziej otarcia, tak, niż przecięcia. To już sobie ustaliliśmy przed, także założenie węflonu będzie wyglądało w pewnym stopniu.
nie było podawania preparatów, leków czy preparatów krwiopochodnych czy innych, tak? Działaliśmy tak naprawdę na soli fizjologicznej, tak ustaliliśmy z zespołami wszystkimi tutaj na miejscu zdarzenia w sali konferencyjnej, więc zespoły o tym wiedziały i stosowały się do tego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Po dzisiejszych ostatnich scenariuszach, które dzieją się i dziać jeszcze będą, nastąpi z pewnością podsumowanie ćwiczeń, pierwszych regionalnych zawodów w ratownictwie medycznym Kujaw i Pomorza. Z pewnością wyniki, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, albo trzecie, drugie, pierwsze, żeby tę może taką ekscytację jeszcze nadbudowywać. A jak sugerujesz, Jacku? Że kto? Trzecie, drugie, pierwsze? Trzecie, drugie, pierwsze. Tak, Oczywiście. Tak myślę. Zawsze pani Jagoda Nowak powtarza, że jestem mistrzem budowania napięcia, więc przebijcie mnie bardzo i budujcie to napięcie ku słusznej sprawie. Ale i jakbyś mógł dzisiaj jeszcze tutaj widzom i słuchaczom opowiedzieć, co przed nami w dniu dzisiejszym i już zbliżając się do końca wywiadu, żebyś nie zasnął już zupełnie z nami tutaj, odniesiemy się jeszcze do dnia dzisiejszego, czyli co jeszcze dzisiaj przed nami? Dzisiaj przed nami podsumowanie z załogami i omówienie zadań pokrótce w panelu takim 30-minutowym w formie raczej zamkniętej. 2 uroczyste wręczenie nagród i zakończenie oraz uroczysta kolacja, na którą zapraszamy wszystkich, którzy są uczestnikami tego wydarzenia, plus oczywiście firmy. Tak to wygląda. Dzień jutrzejszy, czego się jeszcze należy spodziewać? Dzień jutrzejszy zaczniemy oczywiście śniadaniem, po śniadaniu wykłady merytoryczne, 3, godzina 11, 12 wymeldowanie i szczęśliwe powroty do swoich województw, swoich miast. Jak motywować zespoły, jak pokazywać tego typu wydarzenia, żeby kolejne mistrzostwa za rok, za 2, za 3, za 4. Jestem przekonany, że jak się spotkamy w 2040 którymś i będzie już kolejna edycja tych mistrzostw, żeby tych załóg nie było 35, a na przykład 50, może 60. Jak motywować nas, ratowników, jak kopać nas w te ratownicze tyłki, żeby nam się chciało? No właśnie, to jest ciekawy problem, który poruszyłeś. Uważam, że tylko i wyłącznie rozmową i zachętą do takiej współpracy, użyłeś słowa ćwiczenia, to są zawody, ćwiczenia, tak możemy je nazwać, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o ten nasz zakres, też streamingiem z tych zdarzeń, też wywiadami, również rozmowami oczywiście i może takim panelem jeszcze dodatkowo merytorycznym, który idzie obok lub równolegle do zawodów. Myślę, że rozmowa, uwidacznianie tych błędów, które robimy, to nam pozwoli wyeliminować pewne rzeczy, które będą dążyły do jednak, tak jak użyłeś na początku tutaj tego naszego spotkania, do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych dla dobra pacjenta. Zawsze w rozmowach o medycynie przedszpitalnej, o ratownictwie medycznym zadaję naszym gościom pytanie, jak według Ciebie, drogi Karolu, powinna wyglądać medycyna przedszpitalna za lat 20? Jak Ty byś chciał, żeby ona wyglądała? To jaka byłaby Twoja odpowiedź? Z mniejszą ilością pacjentów. Chciałbym, żeby wszyscy byli zdrowi. Roboty mniej, żeby było. Tak, odniosę się może trochę do COVID-u. Wydaje się, że jeżeli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego, wczoraj to zostało użyte, pan profesor Akademii Śląskiej, pan Klaudiusz Dolny mówił o tym, jeżeli chodzi o wyjazdy, ilość wyjazdów i też możemy się odnieść do tego, co podaje NIK, tak, czyli Najwyższa Izba Kontroli, że 30% zdarzeń to są zdarzenia może nie dla nas w pełni dedykowane, dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, więc chciałbym, żeby było ich zdecydowanie mniej, żeby ludzie byli zdrowsi i żebyśmy wytrzymywali pewne procesy i presji również czasu. Tego absolutnie, drogi Karolu, Tobie życzę i też Państwu i obywatelom mieszkającym na terenie miasta Torunia i wszystkich tych miejsc, gdzie Państwowe Ratownictwo Medyczne rozciąga swoje ratownicze macki. Program mistrzostw, konkretne punkty już w tym momencie lecą do komentarzy, możecie Państwo tam zerknąć. Zerknijcie, drodzy Państwo, na stronę internetową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, gdzie jest piękny baner, piękny plakat
I tutaj w tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować całej ekipie. Składałem podziękowania wczoraj pani dyrektor, na pani ręce, pana dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, naczelnego lekarza, pana profesora i pani dyrektor do spraw ekonomicznych. I tutaj fantastycznej załogi, która zrobiła świetną robotę. Tak więc zajrzyjcie do tych mediów, strony internetowej, profilu szpitala, zostawcie tam ślady, że byliście. Dlaczego? Dlatego, że taka informacja, taki feedback dla organizatorów jest ogromnie wielkim wsparciem na przyszłość po to, żeby organizatorzy czy koordynujący takie wydarzenia, między innymi jak magister Karol Wojtczak, który był Państwa innym gościem, żeby też czuli taką osobistą satysfakcję, że robią świetną robotę. Tak, z takimi słowami, taką puentą się chciał dzisiaj zostawić. Dziękujemy bardzo. Myślę, że to też jest ważne dla całego zespołu, który tworzył to wydarzenie od sierpnia, września tamtego roku. Kawał dobrej roboty, żeście, drogi Karolu, tutaj z zespołem zrobili, tak więc kłaniamy się Wam za to. Ja odpukam i poczekam do 20:30. Drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z przedstawicielami sponsorów. Wszystko jest takie bardzo dynamiczne. Trudno nam w tym momencie jasno przewidzieć, ile tych jeszcze wejść będzie, czy uda nam się doczekać tych osób, które w tym momencie są po prostu zajęte tymi aktywnościami, o których przed chwilą powiedział koordynator zawodów. Jeśli jednak nie, to mamy nadzieję jeszcze dzisiaj dla Państwa streamować tę część na zakończenie. Ja już się z Państwa żegnam. Od godziny 15 już będę wędrował w kierunku lotniska. Tam już niestety trzeba lecieć do Oslo. I tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Jackowi za zaopiekowanie się mną, jeśli chodzi o pomoc z transportem. Jestem Tobie bardzo wdzięczny i w imieniu całej naszej załogi raz jeszcze kłaniam się nisko. Karolowi Państwu do zobaczenia i do usłyszenia na antenie NT Live ze studia bardzo na żywo z Torunia. Pozdrawiam.